Może najpierw szybki test. Jak przeczytać to słowo? Przeprowadzka? A może przeprowadzka? A może przeprowadzka? Brzmi o wiele łatwiej do wymówienia, prawda? Mimo że mamy tu RZ, to czytamy to jak szy. Przeprowadzka. Pewnie na lekcjach polskiego uczyłeś się, że RZ czytamy zawsze jak ży, a DZ jak mocne dzy. Nie zawsze. W tym słowie akurat przeczytamy to jak szy i jak cy. Przeprowadzka. A o tym, dlaczego tak się dzieje, za chwilę. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Mówi się, że język polski to najtrudniejszy język świata. Bardzo często szczególnie słyszę Polaków, którzy tak mówią, chyba dlatego, bo po prostu lubią czuć, że ich język jest tym najtrudniejszym językiem. Oczywiście język polski nie jest najtrudniejszym językiem świata i to wszystko zależy też od tego, kto się go uczy. Jeśli język polski jest językiem z twojej rodziny językowej, to znaczy językiem słowiańskim, a ty też jesteś z tego samego obszaru Europy, no to język polski prawdopodobnie będzie dla ciebie dosyć intuicyjny. Jeśli oczywiście język polski jest zupełnie inny od twojego języka ojczystego albo od języków, których uczyłeś się do tej pory, to na pewno będzie on trochę trudniejszy. Co jest takie trudne w języku polskim? Wszyscy mówią, że gramatyka, deklinacje, prefiksy, przyimki, czasowniki ruchu itd. Na pewno tak, ale co z wymową? Czy wymowa po polsku jest łatwa? Zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to daj mi znać w komentarzu, jak myślisz, czy dla ciebie wymowa polskiego jest łatwa, czy trudna? Czy jest intuicyjna? Czy może musiałeś poświęcić na nią bardzo dużo czasu? Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Niezależnie nawet od twojego języka ojczystego, wymowa po polsku nie jest co prawda najłatwiejsza. Akcent może nie stwarza wielu problemów, bo jest akcentem stałym, ale jeśli chodzi o wszystkie nasze głoski, to może się to wydawać trochę bardziej skomplikowane. W końcu mamy te wszystkie słowa jak bezwzględny, powierzchowny, przeprowadzka, przeciwsłoneczne itd. Uczymy się zawsze na początku reguł, to znaczy uczymy naszych uczniów zawsze reguł i te reguły wydają się nie takie skomplikowane, to znaczy zawsze te podwójne litery znaczą jedną głoskę, to znaczy odpowiadają jednemu dźwiękowi. Na przykład, jak powiedziałam na początku, uczymy się, że RZ to zawsze dźwięk ży. Jeden dźwięk, dwie litery. Ale czy na pewno zawsze tak jest? Zobaczyliśmy w pierwszym przykładzie na samym początku filmiku, że słowo przeprowadzka czytamy trochę inaczej niż przeprowadzka. Szczerze nawet nie potrafię tak tego powiedzieć. Dla Polaków wymowa też jest trudna, dlatego lubimy ją sobie ułatwiać. Ułatwiamy ją sobie tak, że zmiękczamy niektóre głoski, niektóre dźwięki. Tak jak w tym słowie przeprowadzka. I dzieje się tak zawsze, kiedy mamy tak zwane głoski bezdźwięczne. Głoski bezdźwięczne to takie, które nie są mocne, są takie lekkie, nie dają tych wibracji tutaj. Więc głoska dźwięczna to na przykład by, a głoska bezdźwięczna to py. Inne głoski bezdźwięczne to na przykład cy, ci, czy, f, ch, k, p, s, si, szy i ty. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to może być ważne? Bo zawsze, kiedy widzicie te literki i obok nich widzicie głoski dźwięczne, czyli na przykład by albo d, dzy, dzi, dży, g, ji, l, ły, my, ny, ni, ry, w, z, zi,
albo ży, to zachodzi tak zwany proces ubezdźwięcznienia. Co to znaczy? Ten lekki, bezdźwięczny dźwięk wpływa na głoskę dźwięczną, na tę twardą głoskę, mocną głoskę i dzięki temu czytamy to trochę lżej. Dlatego właśnie mówimy przeprowadzka, bo literka P wpływa na ży, a K wpływa na dzy. Bardzo często słyszę was, kiedy staracie się mówić w piątek, na przykład w poniedziałek. Polacy mówią w piątek, w poniedziałek. To tak jakbyśmy postawili tam po prostu literkę f, a nie wy. To jest bardzo ważne, dlatego że może prowadzić do nieporozumień. Na przykład mamy słowo wchodzić i mamy słowo wychodzić. Jeśli będziecie starać się mówić wy, tak jak prawdziwą literkę wy, to przeczytacie to słowo wychodzić. Z taką pauzą, no bo nie jesteśmy w stanie, nawet my Polacy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego wchodzić jako dźwięczną głoskę. Dlatego to czytacie jak fy, wchodzić, a to czytacie wychodzić. Jeśli staracie się powiedzieć to dokładnie jak wy, to Polacy zrozumieją to słowo. Jeśli będzie tam pauza i powiecie wychodzić, to każdy z nas zrozumie wychodzić. Dlatego uwaga, bo może tutaj dojść do lekkich nieporozumień. Może będą jacyś Polacy, którzy przypadkiem trafią na ten filmik i będą buntować się w duchu i mówić nie, ja tak nie mówię, ja mówię dobrze, ja mówię wszystkie dźwięki bardzo dokładnie i bardzo wyraźnie. Może tak, może jesteś z innego regionu Polski, gdzie mówi się bardziej wyraźnie. Dobrze wiedzieć, że w Warszawie, skąd ja pochodzę i w całym środkowym regionie Polski mówimy bardzo miękko. Natomiast na południu Polski, na przykład w Krakowie, mówi się o wiele bardziej twardo i o wiele bardziej dźwięcznie. Dlatego jeśli jesteś z innego regionu Polski niż ja, to może faktycznie twoja wymowa jest inna i może faktycznie mówisz te głoski bardziej dźwięcznie. Daj znać w komentarzu, jeśli jesteś Polakiem i oglądasz ten filmik. Spójrzmy na przykłady. Wszystkie dni są przyjemne, ale najbardziej lubię wtorki. Z kim przyszedłeś? W tłusty czwartek Polacy zjedli 10 milionów pączków. W ostatnim przykładzie możesz zauważyć też, że nie mówię pączków i milionów. Kiedy mamy głoskę dźwięczną na końcu wyrazu, to też czytamy ją tak jak głoskę bezdźwięczną. Milionów, pączków. Ale uwaga, bo na pewno będzie też jakiś Polak, który przypadkiem trafi na ten filmik i pomyśli sobie, nie no, ale nie zawsze tak się dzieje. Masz rację, nie zawsze. Czasem są takie słowa, w których dochodzi do udźwięcznienia, czyli ta bezdźwięczna, ta miękka głoska staje się nagle tą głoską dźwięczną, mocną. Na przykład, kiedy mówimy jakże albo prośba. Mówimy to tak, jakby tam było zi albo g. Więcej przykładów i jeszcze więcej różnych reguł fonetycznych z języka polskiego znajdziesz w moim nowym e-booku, który przygotowałam specjalnie dla was zupełnie za darmo. Możecie znaleźć go na moim Patreonie. Wystarczy tylko kliknąć na link do Patreona i tam zarejestrować się za darmo. Możecie wtedy dostać ten e-book, nie tylko przeczytać te zasady, ale też ich posłuchać. Oczywiście zapraszam was też na mojego Patreona płatnego generalnie, bo tam wstawiam różne ćwiczenia i materiały do nauki polskiego. Tak jak na przykład do tego filmiku też wstawię ćwiczenia i transkrypcje, więc jeśli was to interesuje, to zapraszam. Mamy tam też grupę na WhatsAppie, spotkania grupowe, spotkania indywidualne, więc jest w czym wybierać. A przy okazji bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim patronom, którzy są ze mną i którzy się tam udzielają, którzy mnie wspierają, którzy wspierają ten projekt, bo tak jak wiecie, jest to jedyna możliwość tak naprawdę, żeby pokazać, że wspieracie ten projekt i chcecie, żeby rozwijał się dalej. Więc jeśli chcecie mi w tym pomóc i pomóc mi w nauczaniu polskiego wszystkich obcokrajowców,
to zapraszam Was, tam możecie mnie wspierać moralnie i finansowo. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten filmik o wymowie polskiej. W komentarzach nie zapomnijcie dać mi znać, co jest dla Was najtrudniejsze w polskiej wymowie i czy w ogóle wymowa jest dla Was trudna po polsku, bo może wcale nie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii na ten temat. A może, tak jak mówiłam, jesteście Polakami, trafiliście tu zupełnie przypadkiem i macie obiekcje do tego, co powiedziałam, też dajcie. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!